Nozomu Fushi no Boukensha. Anime ocenione na 7,43 przez lekko ponad 88 tysięcy osób. Anime ma 12 odcinków i było emitowane w okresie 8 styczeń 2024 do 25 marca 2024. Producentami są Marvelous Entertainment, Pony Canyon, Overlap i kilka innych. Czy anime jest warte obejrzenia? Czy historia poszukiwaczu przygód, który ma niską rangę w gildii, może być ciekawa? Czy bohater jakkolwiek się wyróżni na tle innych podobnych tworów? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony Keriot i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z anime. Anime, które poleciły mi dwie osoby i według ich oceny to anime nie było wybitne, ale jest po prostu okej. Chociaż jedna z osób stwierdziła, że muzyka z intro jest zajebista i kilka razy przy mnie nawet puszczała ten utwór. O czym w ogóle jest to anime? Nozomu Fushi no Boukensha to anime opowiadające o historii pewnego poszukiwacza przygód, Renta Fajna, który mimo, że ma już długi staż w gildii, to nadal jest poszukiwaczem niskiej rangi. Ma ogromne marzenie, by stać się poszukiwaczem mitrilowej odznaki. Niestety na drodze stanął mu w labiryncie smok, który go zabił. Znaczy, sprawił, że został nieumarły. Spokojnie, to nie jest żaden spoiler, bo to ma miejsce już w pierwszym odcinku i to anime w sumie tym faktem jest reklamowane. Za sprawą tego smoka w jakiś sposób nasz bohater stał się nieumarły, a dokładniej szkieletem. Skonfundowany całą tą sytuacją nie wiedział w sumie co zrobić, więc błąkał się po labiryncie i postanowił robić coś dla zabicia czasu. Zaczął zabijać inne potwory. Okazało się, że zdobywał poziomy za to i w pewnym momencie nawet ewoluował w zombie. Zaskoczony tym faktem postanowił dalej to robić, aż w pewnym momencie natrafił na innego poszukiwacza przygód, czyli na Rinę, która na początku nie wiedziała co zrobić, lecz ta nieumarła istota ku jej zaskoczeniu przemówiła. Spędzili czas i ta postanowiła mu jakoś pomóc. Poszła do miasta i wróciła z maską, płaszczem i innymi ubraniami. Dzięki temu chłop mógł w końcu opuścić labirynt czy podziemia i wrócić po pewnym czasie do miasta, gdzie skierował się do swojej przyjaciółki Lorraine Vivi. Opowiedział jej całą historię i ta postanowiła mu pomóc oraz zbadać jego przypadek, by móc lepiej zrozumieć całą sytuację. No dobrze, a jaka tu jest ogólnie fabuła? Główne wątki czy zadania są w sumie dwa. Jedno z nich to ewolucja bohatera do formy jak najbardziej przypominającą człowieka i drogą ewolucji doszli do wniosku z Lorraine, że będzie to wampir. A drugi to zostanie poszukiwaczem przygód rangi Mithril. I to tak naprawdę wszystko. Oczywiście po drodze pojawiają się kwestie pomocy potrzebującym, innym poszukiwaczom i egzamin na wyższą rangę, ale w tym anime przyznam, że ogólnie to się niewiele dzieje. Czy to źle? Niekoniecznie, bo wiedziałem, że nie mogę się spodziewać czegoś nad wyraz wybitnego, a raczej anime na poziomie dobrym. I to dostałem, bo anime mimo wszystko jest przyjemne i ciekawe, chociażby ze względu na ewolucję naszego bohatera, a po drodze naturalnie musiały pojawić się jakieś komplikacje. Bo gdy Rent był w formie zombie czy gula, okazało się, że ma jakieś instynkty tego stwora i w tym przypadku było to ludzkie mięso czy krew, przez co zaatakował z głodu swoją przyjaciółkę. Także są tu też jakieś sytuacje, które sprawiają, że produkcja jest ciekawsza. Podobała mi się jego przygoda, gdy musiał pomóc pewnej wiosce z ofiarowaniem dziewczyny Bogu Jeziora? Albo potworowi z jeziora? Nie pamiętam dokładnie, ale miała być to ofiara dla bestii, coś jak w trailerze Wiedźmina 4. Był jeszcze wątek z sierocińcem, który był spokojniejszy, choć też nie obyło się bez komplikacji, ale i tak bardzo dobrze mi się to oglądało. Przyznam, że sami bohaterowie nie byli dla mnie jakoś ogromnie ciekawi, chociaż dwójka poszukiwaczy, którzy byli w drużynie z Rentem, byli całkiem sympatyczni. Od młoda dwójka chce się wykazać jak tylko może i do pomocy mają starego wyjadacza, który ma jakąś wiedzę i doświadczenie, więc to było całkiem przyjemne oglądać, jak nasz bohater stara się doradzić i pomóc młodszym. Ogólnie to zakończenie sugeruje, że może być ciąg dalszy historii naszego bohatera, tylko do końca nie wiem, w jakim kierunku by to miało zmierzać. Szczerze to nawet nie pamiętam, czy był tu jakiś główny antagonista w tej historii, chyba że nagle stwierdzili, że chce się pozbyć tego smoka, który zamienił go w nieumarłego. Ewentualnie, jeśli dobrze pamiętam, to coś było o pewnej bestii, która jest odpowiedzialna za śmierć jego bliskich, ale zrobienie głównego złego z bezmyślnego potwora to mało ciekawy wątek by był. Trudno mi powiedzieć w sumie, w jakim kierunku by szło to anime, ale jak wspomniałem, wiedziałem, że nie pisze się na jakieś arcywybitne dzieło czy arcydzieło, które wgniecie mnie w fotel z wrażenia.
ale mimo to bawiłem się przy tym tworze dobrze. Przyjemna historia o poszukiwaczu przygód, który doświadczył bardzo dziwnego zjawiska, ale które w sumie mu wyszło na dobre, bo zyskał większą siłę, szybkość, zdolności. Jedynie początek miał trochę pod górkę, bo musiał się bardziej z tym ukrywać. Ogólnie, czy są jakieś minusy tego anime? Ja się w sumie nie doszukałem minusów, jest po prostu dobre i mogłem przy nim spędzić naprawdę miło czas. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Fabuła. Fabuła jest prosta, ale i ciekawa. Historia poszukiwacza przygód, który wszedł do miejsca, do którego nigdy nie powinien wejść, ale które sprawiło, że polepszyło się jego życie oraz zdolności, w efekcie czego jego marzenie nie jest już tylko mrzonką, ale faktycznie czymś, co jest w stanie osiągnąć. Historia zatem jest dobra. Audio. Tak jak mojemu przyjacielowi podobała się muzyka w tym tworze i mówię tu o intro, tak dla mnie niestety nie jest to nic niezwykłego. Ale ja muzycznie jestem wybredny, także ścieżka dźwiękowa jest dla mnie bez szału. Grafika. Kreska mi się podobała, walki były przedstawione całkiem nieźle i wykonanie postaci czy krajobrazów jest ok. Podsumowując, Nozomanu Fushi no Boukensha to anime dobre, po prostu dobre. Nie jest wybitne, ale też nie jest złe. Lekkie anime, by można było się bardziej zrelaksować i gdzie nie trzeba się ogromnie angażować, bo nie ma tu wielkich zagadek czy tajemnic. Miałem frajdę oglądając to i mogłem też się trochę wciągnąć w przygodę, który doświadczył nasz bohater. Jestem ciekaw, czy podejmą się wydania drugiego sezonu, bo jestem w sumie ciekaw, o czym miałby być i jak by miały wyglądać kolejne przygody naszego bohatera. No i czy w ogóle pojawiłby się jakiś główny zły, bo naprawdę nie pamiętam, czy ktokolwiek się na horyzoncie pojawił. Tego nie wiem, ale wiem, że jedyne co mogę zrobić w tej kwestii, to po prostu poczekać. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego oglądania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!